Architektura po błędach ostatnich 100 lat musi od nowa przejść na służbę człowieka. Musi pochylić się nad jednostką i tworzyć dla niej urządzenia, które otaczać będą i ułatwiać jej życie. Kto podejmuje konieczną pracę umożliwiającą doprowadzenie tego zadania do końca, jeśli nie architekt, który posiada najlepszą znajomość spraw ludzkich, który porzucił iluzoryczną grafikę i który przez sprawiedliwe dostosowanie środków do zamierzonych celów stworzy pełen poezji porządek architektoniczny. Chciałam rozpocząć od roku 1956. Był to pierwszy zjazd architektów po śmierci Stalina. On jest bardzo ważny, bo wprowadzał pewne jakieś zupełnie nowe zadania przed architektami. Na przykład zasady socjalistycznej budowy miast, kierunki sprzeczne z pojęciem realizmu socjalistycznego. To były wszystko takie zadania, które wytyczyli przed sobą, właściwie wytyczyła partia. Niechaj nowy okres cechuje swoboda twórczości. Niech każdy uczy się na zdobyczach architektury innych krajów. Uczmy się nie naśladując ślepo wzorów, ale czerpiąc dla naszego budownictwa zewsząd wszystko, co wartościowe, racjonalne, mądre, ładne, tanie, ażeby przetwarzając własne i cudze zdobycze tworzyć polską architekturę socjalistyczną, która chyba może stać się naszym wkładem ogólnoludzkiego dorobku kulturalnego. Mamy rok 56 i otwarcie się na zachód. Oczywiście musimy natychmiast dogonić Europę. Założenia wypracowane głównie w oparciu o teorie budowane przez przedwojenny Bauhaus stają się teraz znakomitym materiałem propagandowym. Władza może doskonale wykorzystać umiejętności architektów, sprowadzając to do powtarzalnych, prefabrykowanych budynków mieszkalnych. Zjednoczenie Budownictwa wydawało polecenie, dyrektywy, co należy budować, w jakiej technologii i gdzie. Natomiast głównym projektem, tak zwanym biurem wiodącym, był Miasto Projekt. Miasto Projekt opracowywał całe albo budynki, albo całe segmenty takie mieszkaniowe i te segmenty były rozprowadzane po wszystkich biurach i w zasadzie moja rola na przykład w Miasto Projekcie sprowadzała się do tego, że myśmy zamawiali w Miasto Projekcie segmenty i z tych segmentów składaliśmy budynki. Czym one się charakteryzowały? No tym, że je można było powtarzać, właściwie nie miały końca i początku. Normatyw mieszkań, to dotyczył i kuchni, i łazienki, i pionów, i wentylacji, które pomieszczenia musiały mieć koniecznie wentylację, które ewentualnie nie. To wszystko było bardzo ściśle określone. Dostałam klucz mieszkań, tyle i tyle M3, tyle i tyle M2, nawet M1 tam było, tyle i tyle M4. Tylko odpowiadałam na to zadania, bo musiałam odpowiadać, pracując w Miasto Projekcie. Miałam takie zadanie do wykonania i koniec. Już to samo, że ja nie mogłem projektować tych mieszkań tak, jak ja chciałem. Nie mogłem projektować i kształtu budynków tak, jak ja sobie wyobrażałem, tylko po prostu przyjmowałem to, co było. Więc to już jest jakby olbrzymie ograniczenie i to nieco projektantów zniechęcało tak samo. Powstaje pewna schizofrenia myślenia architektów. Bo z jednej strony są oni kształceni do kreowania architektury, a więc tworzenia za każdym razem czegoś nowego, a z drugiej strony
są kokietowani pomysłem na to, żeby na przykład zaprojektowali jakiś system technologiczny. No i oni się w to niestety dają wrobić. No. System technologiczny. Jak zaprojektować, prawda, idealny system, którego się będzie jak z klocków budowało w niekończących się ilościach coraz bardziej piękne domy, mimo że klocki są ciągle te same. No. To na przykład, że jesteśmy w tej chwili na 9. kondygnacji, tak? Długiego na ile metrów, jak szanowni państwo sądzą? Ponad 800? Chyba, tak jest. Chyba domu to nie jest wyłącznie myśl projektowa. To jest również dyktat przedsiębiorcy, który gdy zbudował tutaj właściwie fabrykę elementów budowlanych, położył tory, po których jeździły dźwigi, to żądał, żeby nie musiał przenosić tego w inne miejsce i zabiegał tak bącił, tak kręcił, że powstały takie historie jak te. Nie należy odwracać wzroku od tego, co kiedyś się zrobiło. Trzeba ponosić odpowiedzialność jednak pewną. Nie uciekać od odpowiedzialności. Trudno rezygnować z tego, co się raz zrobiło. No, trudno tak jakoś cofać się w to, że nie wiem, w życiu tak nie bywa. Życie idzie dalej. Ale nie odczułam specjalnych jakichś, nie odczułam specjalnej winy, że to zaprojektowałam. No, zaprojektowałam i koniec. Niestety. Architektura jest tą dziedziną twórczości intelektualnej człowieka, która ma bezpośredni wpływ jako współczynnik współtworzący osobowość człowieka. Przecież człowiek mieszkający w slumsach byle jak inaczej reaguje na świat i na życie, aniżeli człowiek potraktowany jako obiekt troski o wartości przede wszystkim biologiczne, użytkowe i również uczuciowe. Mieszkanie to nie jest parę ścian, kuchnia, pokój, przedpokój, tylko to jest sam budynek, w którym się mieszka, jego otoczenie, no cała kompozycja. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że architektura jest tą dziedziną, która jest własnością materialną tego, który za nią płaci, ale własnością moralną wszystkich tych, którzy patrzą na tę architekturę. No i tak rozumując, walczyliśmy bez przerwy. Przeszliśmy niebywałą gehennę, jeśli chodzi o zatwierdzenie projektów. W końcu wygraliśmy dzięki Jerzemu Ziętkowi, który był genialnym wojewodą wyjątkowym. Robiliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. I przekonywaliśmy do tego, że tak będzie lepiej. Były przedziwne sprawy. Jakiś głupiak w Ministerstwie Budownictwa wymyślił, że można robić konstrukcje nie większe rozpiętości aniżeli 5,50 konstrukcja dla betonu. A myśmy zrobili 6,30. No bo tyle nam wyszło, że
w 6:30 można zmieścić kuchnię i pokój do życia, a nie przedsionek. I Ziętka to przekonało. Tutaj zatwierdzili, ale w Warszawie zakwestionowali, nawet do Ziętka przysłali pismo, że popełniliśmy przestępstwo, że powinni nam odebrać prawo projektowania. Ziętek nas wezwał wtedy, myśmy byli z Frontą obydwaj na rozmowie, pokazał nam to pismo i pyta, no i co? No, ja mu na to powiedziałem, to pan decyduje, nie my. Zresztą dramatyczna była sytuacja, no bo nie było zabawy w tym układzie. Ale Ziętek był człowiekiem mądrym, wziął pismo, podał w życiu do kosza i mówił, róbcie dalej. No i tak powstało osiedle. Dostaliśmy podkład, który był pocięty pasami szkód górniczych, od kształceń nieciągłych, pasami, na których budować się nie dało, nie można było. Więc myśmy musieli budować plackami pomiędzy tymi pasami. Mieliśmy praktykę budowlaną na sobie i po prostu wykorzystywaliśmy swoje atuty. A bardzo chcieliśmy pracować w zawodzie. Więc nie leniliśmy się, naprawdę nie. Jeżeli mieliśmy budynki prostokątne czy kwadratowe, a trzeba było robić mieszkania, które można było wietrzyć na przestrzał, to były tylko 4 narożniki, w których można było wietrzyć i które można było wprowadzić słońce. Jeżeli 2 kwadraty przekręcimy, to mam 8 narożników i mam 8 mieszkań ze słońcem. I tak powstała gwiazda. Proste. Karta gwarancyjna mieszkania budowlanego. Budynek mieszkalny Katowice Roździńskiego 90148. Odebrano gwarancję 31.10.79 roku. O, ubikacja. Na dworzu pierwszy pokój, pleś, śnieg po ścianie w zimę. Trzeba było opalać i wszystko. Jak przyjechałam, to nie zrażało mnie wysokość, nie zrażało mnie nic, tylko najważniejsze, żeby się stamtąd wydostać i tu już być. Dalej to się cieszyliśmy z tego, bośmy mieli na starym kuchnię i pokój na poddaszu, a tutaj 3 pokoje, kuchnia. Synek miał wtedy 4 lata, rok po urodziła się córa. No i tak się mieszka do dnia dzisiejszego. A tutaj to się przyszło, to tak jakby kilkanaście lat od młody i w niebie. Wszystko było ciepło. Do mieszkania, do pracy miałam bardzo bliziutko. Chyba największe szczęście, że dostałam mieszkanie. Po II wojnie światowej wprowadzenie do bloku z ciepłym, centralnym ogrzewaniem, z łazienką dla osób migrujących ze wsi, gdzie był tylko piec i kuchnia, i studnia, i ubikacja na podwórku, no to był pewien szok cywilizacyjny. Już od 40 lat to pojęcie przydziału mieszkania, to ta troska państwa o przydział mieszkania spowodowało, że ludzie zaczęli myśleć w kategoriach, które można w dużym uproszczeniu sparafrazować w sposób następujący. Mieszkanie się należy.
Badania tak zwanych równolatków PRL-u przeprowadzone w 1984 roku w zakładach produkcyjnych pokazały, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że od zakładu państwowego, od państwa coś im się należy. W Stoczni Gdańskiej, w której pracował mąż, była lista ubiegających się o mieszkania. Trzeba było pewną kwotę wpłacić samemu, a później stocznia dołożyła, także w zasadzie to mieszkanie nie kosztowało nas drogo. Po 7 latach otrzymaliśmy to uprawnione mieszkanko. Po wejściu do mieszkania, no cóż, ogromna radość, ciepluteńko, parkiet, płytki PCV w kuchni, w przedpokoju. Można było natychmiast się wprowadzać. Mieszkaliśmy w starym budownictwie, w mieszkaniu dwupokojowym, ale 9-osobowa rodzina męża. Także rzeczywiście w pokoiku 3x3 warunki mieliśmy trudne, także to mieszkanie to po prostu dla nas pałace. Ówczesna władza starała się w jakiś sposób zapewnić rozwój właśnie zgodnie ze swoimi doktrynami, ze swoimi pomysłami, ze swoimi koncepcjami rozwoju kraju. No jeśli są migracje, ludzie gdzieś muszą mieszkać. I te właśnie osiedla wielkopłytowe były taką odpowiedzią na zapewnienie mieszkań dla tego napływu migracyjnego do miast. Z danych, jakimi dysponujemy, to są dane Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 1951 do 1970 w Polsce wybudowano około 1 700 000 mieszkań. To był wówczas zupełnie niezły wynik. On jest dużo gorszy, jeżeli porównujemy go z późniejszymi efektami budownictwa mieszkaniowego, czyli w okresie gierkowskim, kiedy wybudowano 2 400 000 mieszkań. I w 1978 roku padł niekwestionowany rekord, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, do dzisiaj niepobity. Wtedy, w 1978 roku w Polsce wybudowano 280 000 mieszkań w jednym roku. To był znaczący efekt. Możemy dyskutować o jakości, standardzie, o wielu rzeczach, natomiast na pewno jest to ilościowo bardzo dobry wynik. No i kończymy PRL, czyli to lata 81-90. W tej dekadzie wybudowano około 1 800 000 mieszkań. W sumie w całym okresie PRL-u wybudowano ponad 7 milionów mieszkań. Pojawia się w ogóle standaryzacja wszystkiego. Znaczy standaryzacja nie tylko samego budynku, ale standaryzacja osiedla mieszkaniowego. Czyli już jesteśmy w skali urbanistycznej, gdzie pojawiają się modularnie stawiane osiedla. Każde przeskalowanie, czyli każda sytuacja, w której nagle pojawia się stypizowany obiekt, który jest wielokrotnie powtórzony, zaczyna być przestrzenią, która albo staje się obojętną, albo staje się nieakceptowalna. I tu mamy jak gdyby clou problemu, że ta piękna idea u zarania XX wieku przekształca się w swoją karykaturę, prowadząc do sytuacji, w której ludzie zaczynają nazywać to, co kiedyś było wymyślone jako czysta forma geometryczna, mówią, że to jest blokowisko. Bloki i osiedla bloków budowane w Polsce po II wojnie światowej można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że z każdą dekadą były o coraz niższym standardzie. To doprowadziło do całkowitego wypaczenia myśli modernistycznej,
gdzieś w latach 80., kiedy naprawdę zabrakło już na wszystko pieniędzy. W związku z tym osiedla bloków pozbawione były infrastruktury, która od samego początku była istotna dla samego sensu istnienia tego typu części miasta. I te ostatnie 10 lat, czy może 15 lat PRL-u i jego architektury zaważyły na całym obrazie wcześniejszych dziesięcioleci, wtedy kiedy te bloki były znacznie lepsze. Należy zdawać sobie sprawę z licznych możliwości naszych czasów w dziedzinie konstrukcji wysokich budynków, które postawione w dużej odległości jedne od drugich uwalniają teren na dużej powierzchni zieleni. Należy wymagać, aby odtąd każda dzielnica mieszkaniowa obejmowała powierzchnie zielone, konieczne dla właściwego urządzenia gier i sportów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Urbanistyka jest powołana do tworzenia koniecznych praw zapewniających mieszkańcom miasta warunki życia, które ochraniają nie tylko ich zdrowie fizyczne, ale również zdrowie moralne, zapewniają radość życia, która z tego zdrowia wypływa. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa na tą tutaj parafię. Blok taki bliźniaczy, falowiec, troszeczkę dłuższy od naszego przedszkole, klub spółdzielczy taki, gdzie można poćwiczyć, pobawić się. Wszystko blisko. To są szkoły, jak te szkoły były ustawione. To wszystko ciąg pieszy szedł tak. Także dzieci do szkół szły bez przekraczania jezdni. Tutaj są kukurydze. A to były wjazd na osiedle jedno, drugi wyjazd. Osiedle było początkowo planowane na 25 000 mieszkańców, później to wzrosło do 40 000. Teraz chyba ma 30 kilka, bo się trochę zmieniło. Przeważnie było w ten sposób to organizowane, że była jak gdyby szkoła tym elementem integracyjnym i wokół była zabudowa właśnie kształtowana w sposób taki, który pozwalał na strefowanie funkcji, to znaczy była funkcja prywatna, tutaj place zabaw dla dzieci i tak dalej, i była obsługa pieszej komunikacyjna. Więc staraliśmy się wyżywać na tym, żeby robić tą urbanistykę jak najlepiej, żeby te funkcje wszystkie, jakie tam są związane z zabudową, żeby te wszystkie kształtować jak najlepiej, jak najkorzystniej. Sprawa odległości między budynkami. Na osiedlu Tysiąclecia nie ma budynku, który by miał na przeciwnym w odległości mniej niż 50 metrów. No nie widzieliście Państwo. Podczas gdy są osiedla, gdzie jest od okna do okna 12 metrów. No przecież to są nieludzkie warunki, prawda? Bloki są dziwne, jeżeli chodzi o przestrzeń, i to jest coś, co też mnie fascynuje i co jest pewnym paradoksem, jeżeli chodzi o bloki, bo przestrzeń dookoła samych budynków się wydaje wręcz luksusowa, jak się pomyśli o dzisiejszych standardach budowania budynków, prawda? Jak deweloperzy po prostu od ulicy do ulicy, okna w okna budują, to osiedla, gdzie jest przestrzeń między budynkami, plac zabaw się wydaje naprawdę luksusowa, więc mi się wydaje oswojona i bardzo frontem do mieszkańca. Pewnie większy problem jest z samą architekturą budynków, zwłaszcza z ich wnętrzami, czyli z często bardzo małymi mieszkaniami. Całe życie się stykałem z krytyką, reagowałem na nią spokojnie i z uwagą. Spokojnie i z uwagą. Krytyka tysiąclecia dotyczyła przede wszystkim
braku garaży. Mieszkania raczej spotykały się z przychylnością. Czasem z zaskoczeniem, ze zdziwieniem, ale z przychylnością. Mieszkańcy podchodzili do tego też nie złośliwie, krytycznie. Nie, mówili, że małe, no małe. Małe, bo takie były normatywy, no. Innych by nie zatwierdzili. W momencie, jak żeśmy projektowali, to nie było takich studiów socjologicznych, które by uświadamiały nam, że przestępczość wzrośnie, że ilość samochodów wzrośnie. Te problemy zjawiły się później, już jak ludzie zaczęli mieszkać, osiedlać się w tych ogromnych blokach. W momencie, jak projektowaliśmy, to były przecież lata 60. To najważniejszą sprawą była ilość mieszkań. To zresztą nie założona przez architektów, tylko przez władzę. Chciałbym, żeby oceniać te bloki kryteriami architektonicznymi, a nie politycznymi. Bo to, że tam są małe mieszkania, to nie jest wina Mieczysława Króla, Buszko, Franty czy kogokolwiek innego, tylko to jest wina panów z KC i rządu, bo to oni decydowali, że te mieszkania takie małe będą. Wymuszony system państwa zależnego, Polska Rzeczpospolita Ludowa, tłumaczony symbolem dyktatury proletariatu, wprowadził nakazowe formy organizacji wszystkich dziedzin życia obywateli. Działalność twórcza, w tym architektoniczna, nazwana produkcją projektową, poddana centralnemu sterowaniu, doznawała daleko posuniętej wulgaryzacji. To, że w tych warunkach powstawały jednak także wartościowe utwory, świadczy o rzeczywistym poziomie i postawie niektórych architektów. Gwałtowność cechująca pogoń za zyskiem powoduje kolosalne zachwianie równowagi pomiędzy rozwojem sił ekonomicznych z jednej, a słabości kontroli organów administracyjnych i bezsilności wzajemnej odpowiedzialności społeczeństwa z drugiej strony. Poczucie odpowiedzialności władz administracji i społeczeństwa jest codziennie pod obstrzałem żywej i stale odradzającej się prywatnej inicjatywy. Ja pamiętam moich młodszych kolegów, moich studentów, byłych, a potem już architektów, którzy zaczęli nam wytykać, co wyście zrobili, zniszczyliście Polskę i tak dalej. I to nie była tylko tutaj lokalna sprawa. Koledzy, moi rówieśnicy z Poznania, z Warszawy też się na to skarżyli. I ci młodzi, że to zupełnie inaczej, trzeba inaczej. No i co się stało w latach 90., a jeszcze bardziej w latach nowego tysiąclecia, to widzimy. To jest dramatyczne. To jest dramatyczne dlatego, że pojawił się nowy twór pod postacią dewelopera. Oczywiście, że czuję się odpowiedzialny za miasto. Chcesz projektować gdzieś, wybudować gdzieś blok, tak? I jego efekt w postaci tego, że zaczniesz go sprzedawać albo skończysz go sprzedawać będzie za lat 4, 5, 6 od tego, gdy podejmujesz tę decyzję, no to jest bardzo strategiczne, tak? Musisz myśleć o tym, jak będzie wyglądała sytuacja, jak będzie wyglądało to miejsce, jak się zmieni gospodarka, jak się zmienią ludzie. Tak naprawdę tworzysz tą tkankę miejską, budujesz coś większego i każdy kolejny kawałek tego, co budujesz, tworzy miasto, miasteczko czy kawałek po prostu jakiejś dzielnicy.
trzeba mieć świadomość tego, jakie to niesie konsekwencje, tak? Gdy robi się to, co ma powodować, że ludzie będą mijali nasz produkt przez kilkadziesiąt lat i myśleli, rany boskie, po co coś takiego tutaj stoi. Żuczej stał się swoistym symbolem chaosu urbanistycznego. To osiedle mniej więcej dekadę temu, może troszeczkę więcej, uchodziło za jedno z najbardziej prestiżowych. Tu się miała rodzić krakowska klasa średnia, były to bardzo prestiżowe, tak zwane wówczas apartamentowce, bardzo drogie. Ale z czasem to osiedle zostało zabudowane coraz bardziej chaotycznie, tych osiedli było coraz więcej, niemal każdy jest osiedlem grodzonym. Zaczęły znikać przestrzenie publiczne, nie ma ich zupełnie, nie ma tutaj terenów rekreacyjnych. Efekt jest taki, że Ruczaj stawał się coraz bardziej nieprzyjaznym, chaotycznym miejscem. Właściwie urastają takiego symbolu złej urbanizacji Polski po 1989 roku. Urbanistyka przy blokowiskach, a urbanistyka dzisiaj przy deweloperach, to jest tak nieosiągalne. Czy dla deweloperów poziom planowania urbanistycznego, który jest na nawet najbardziej podłym blokowisku, jest mentalnie, i intelektualnie i ekonomicznie nieosiągalny. To jest po prostu niebo a ziemia. I jak porównywać te blokowiska z tym, co się dzisiaj buduje, tam rzeczywiście może i jest tak, że jest ta architektura totalna, przytłaczająca, ale tam z reguły już jest szkoła, już jest żłobek, już jest przedszkole, przychodnia, pawilon handlowy itd., itd. Oczywiście to nie powstało od razu, gdy powstały te bloki i przez cały pewnie kilka lat nawet te bloki stały w szczerym polu, tak jak i dzisiaj stoją te osiedla deweloperskie. Tylko ta subtelna różnica pomiędzy nimi jest taka, że tam na tych osiedlach, tych okropnych blokowiskach zostawiono na te wszystkie rzeczy miejsca, a na osiedlach deweloperskich na te rzeczy miejsca już nie ma. I ja mam taką bohaterkę, która wychodzi ze mną na balkon na Białęce i pytam, gdzie ona tu ma kościół, gdzie ma, nie wiem, przychodnie, przedszkole i tak dalej. I ona tak patrzy i mówi, że nie ma, ale wkrótce wybudują. I pyta mnie, czy to możliwe. I ja widzę bloki po horyzont i wiem, że niemożliwe, bo by trzeba te bloki wyburzyć, a tych bloków się wyburzyć nie da tam na tej Białęce, bo każdy, kto ma mieszkanie w tym bloku, przez 30 lat będzie bulił kredyt za nie. Więc nikomu się nie opłaca to wyburzanie. Więc to jest ta subtelna różnica w jakości przestrzeni pomiędzy tym, co się dzisiaj buduje, a tym, co się budowało w tym złym PRL-u. Codzienne godziny wolne od zajęć powinny być spędzane w pobliżu mieszkań. Po wyczerpujących mięśnie lub nerwy godzinach pracy winno następować co dzień kilka godzin wolnych. Nie wystarcza uzdrowić mieszkań. Należy stworzyć i urządzić ich przedłużenie w terenie oraz należy wyrysować w plan zawczasu te lokalizacje, które będą dla nich zarezerwowane. Sprywatyzowaliśmy przestrzeń pomiędzy budynkami. Oddaliśmy tą inicjatywę w ręce prywatnych przedsiębiorców, którzy nie mają imperatywu do tego, żeby zmieniać świat, żeby robić ten świat lepszy. Oni mają imperatyw i to nie jest ich wina, oni mają do tego prawo, żeby zarabiać pieniądze. W związku z tym deweloperzy ustawiają te osiedla, ustawiają te miasta tak, jak dyktuje im mechanizm ekonomiczny i rachunek zysków i strat, co często jest w kompletnej opozycji do tego, jak to powinno być zrobione w kontekście człowieka, jego potrzeb, w kontekście tych małych społeczności, jakimi są osiedla. Deweloperzy narzucili mieszkańcom, bo nie mieszkańcy o to prosili, że osiedle będą ogrodzone. Że w środku będzie jakaś zieleń, jeżeli będzie, że w środku będą parkingi, ale będzie to wszystko ogrodzone, będzie monitorowane i tak dalej. No i mamy Polskę podzieloną na zamknięte grody.
Zamknięte osiedla są, powiedziałbym, elementem przechodnim pomiędzy starym systemem, gdzie jak rozpoczęła się zmiana gospodarcza, transformacja, no to się wygradzano od reszty, bo ta reszta była słaba i to nowe budownictwo i ci lepsi ludzie, więcej zarabiający, w cudzysłowie lepsi, chcieli mieszkać w odosobnieniu, tak? Ale wraz z rozwojem to osiedli grodzonych jest coraz mniej. Tak? Teraz nie ma niczego fajnego w powiedzeniu w tym, że budujemy wielkie, ogrodzone osiedle. I to nie jest pierwsze hasło reklamowe w żadnym dobrym projekcie. A jeszcze 5 czy 8 lat temu było. W blokowiskach zostawali te osoby, którym w życiu nie wyszło. Jeśli ktoś chciał zademonstrować swój status społeczny, czyli aspirowanie do klasy średniej, w pierwszej kolejności starał się budować dom pod miastem. Jeśli nie miał na tyle środków finansowych, to przynajmniej starał się uciekać do budowanych tak zwanych apartamentowców, czy osiedli grodzonych. Osiedla grodzone wtedy stanowił rzeczywiście prestiż. Chyba okres w okolicach wejścia Polski do Unii Europejskiej to jest chyba fenomen, kiedy zaczynają się we wszystkich polskich miastach budować nowe bloki, ale zawsze ogrodzone. To był właśnie tak powiem, taki symbol statusu. Gdzie jesteśmy obecnie? Gdzieś, wydaje nam się, że w połowie drogi. Pracujemy obydwoje zawodowo. Ja pracuję w dużej korporacji finansowej. Mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. Czy to jest osiedle chronione, czy nie, to było rzeczą wtórną. Tak? To była kwestia takiej nowości, tak? Świeżości. Nie ma codziennych problemów z psującą się windą, z odrapanymi ścianami. Spodobało nam się, jak tu jest czysto, jaka jest przestrzeń, a spodobało nam się otoczenie. Młodzi ludzie mieszkają na takim osiedlu. Młodzi ludzie mają troszeczkę więcej energii, zapału o to, żeby dbać o takie osiedle, próbować forsować parę jakichś fajnych pomysłów. A niestety bloki stare, w których zdarzało nam się mieszkać, to też jest jednak wiek ludzi, ludziom się niektórym coś nie chce. Chyba też brakuje takiej troszeczkę energii i świeżości. Tak? To są pewne nawyki. Mi się podoba, że dzieciaki wyrastają w tej przestrzeni. No jak jest czysty chodnik, to nie wyrzucisz już tak łatwo papierka. Uczą się nie śmiecić, dbać też o swoje otoczenie. Sądzę, że jeżeli będzie wyrastało pokolenie z takimi nawykami, to generalnie przestrzeń będzie lepiej wyglądała. Bo nie będzie takich odruchów niszczenia, dewastowania, bądź grania po ścianach, będzie wszystko w miarę ładne, tak? Żoliborz nas zachwycił w jednej sekundzie. Zieleń, parki, otwarte przestrzenie. Co jest zabawne, bo mieszkamy na osiedlu zamkniętym. Deweloper postanowił postawić płot między osiedlami. Bardzo się to wszystkim mieszkańcom nie spodobało, bo kto dzisiaj mówi o przestrzeni wspólnej, miejskiej, stawiając płoty. W tych starych osiedlach to blisko były wszędzie jakieś ulice. Że trzeba szybko dziecko nauczyć, żeby nie przechodziło przez ulicę samo, tak? Tutaj osiedle jest zamknięte ze wszystkich stron, więc to tyle, tylko że jest pod kontrolą jest to, że dziecko nie dotrze w żadne niebezpieczne miejsce. Ale tak naprawdę to pewnie dałoby się to załatwić po prostu jakoś ogradzając sam plac zabaw i tą przestrzeń. Jeszcze tak, 25 lat i będzie nasze. To jest ta droga, tak, to jest to zobowiązanie żoliborskiego szczęścia. Musimy pamiętać, że większość produkcji architektonicznej, większość mieszkaniówki, która teraz powstaje, to są bloki. To w gruncie rzeczy niczym poza pewnym kostiumem materiału, kostiumem elewacji, w niczym się nie różni od bloków budowanych w latach 30., 40., 50., 60., 70. To jest wciąż to samo. Nie oceniam tego standardu nowego jako bardzo wysokiego i wydaje mi się, że te bloki, te nowe domy będą się mimo wszystko źle starzeć o tyle, że one są po prostu bardzo ciasno budowane.
I nawet jak są budowane w fajnych miejscach i reklamowane jako tam akacjowa dolina, to one zwykle stoją nie obok tych akacji, tylko na ich miejscu. Znajdujemy się dokładnie pomiędzy Ursynowem a Piasecznem, 4 km od ulicy Puławskiej. Jesteśmy w przedpokoju mieszkania czteropokojowego. Tutaj od razu przy wejściu znajduje się bardzo funkcjonalna wnęka na szafę. Później idąc wprost, po prawej stronie mamy łazienkę. Obok łazienki znajduje się toaleta. Z lewej strony mamy 2 sypialnie. A dochodząc na prosto znajduje się salon z aneksem kuchennym. Obok salonu z aneksem kuchennym znajduje się jeszcze 3. sypialnia, czyli tak zwany 4. pokój. Odległość między budynkami jest dosyć spora. Odległość pomiędzy tym budynkiem a tamtym to jest 12 metrów. Odległość pomiędzy środkowym budynkiem a budynkiem 3. wynosi 18 metrów. Kto kupuje mieszkania? No kupują wszyscy, których na to stać, czyli praktycznie poza wykluczonymi społecznie osobami mieszkania kupują wszyscy. To jest produkt dla każdego. To tak jak chleb. Teraz już tego tak nie odczuwamy gdzieś tam. Nie wiem, nie myślę o tym w ciągu miesiąca, w ciągu dnia, w ciągu roku, że za 30 lat to mieszkanie będzie moje. Nie podchodzę tak do tego. Kupiliśmy mieszkanie nieduże metrażowo, bo nasze mieszkanie ma 54 m². No i mamy 2 pokoje, czyli salon z aneksem i sypialnię. No i małą, właściwie 4-5 metrową łazienkę. Nie było innej możliwości jakby dla nas, tylko kredyt, ponieważ rodzice nasi nie byli w stanie pomóc nam w tym, nie mogli zapewnić nam kupna mieszkania tutaj w Szczecinie. Ani też jak gdyby nasz wybór, bo gdybyśmy zostali w swoich pierwotnych miejscowościach, mielibyśmy możliwość mieszkania z rodzicami. No my decydując się na Szczecin byliśmy zmuszeni do zakupu mieszkania, posiłkując się kredytem. Na początku bardzo nas przerażała ta data, bo nawet jak byliśmy, to notariusz odczytuje cały akt głośno i rzeczywiście przeczytał tą datę za 30 lat do przodu, no to można było sobie pomyśleć, że przecież to nie jest z drugiej strony nie wiadomo jaki luksus, a 30 lat aż będziemy to spłacać. Planowanie życia jest bardzo, bardzo niepewne i nie działa. Ja płacę za ten pokój 500 zł miesięcznie, plus tam jakieś rachunki, no to wychodzi gdzieś 570 zł z internetem. Mieszkanie jest niewyremontowane, nie jest najpiękniejsze na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o osiedle, o blok, to jest absolutna cisza. Zieleń za oknem, naprawdę fajne warunki do mieszkania. Żyje się w bliskości ludzi. Tak naprawdę w tym pionie jest 18 mieszkań. Po bokach w tym bloku prawdopodobnie mieszka kilkaset osób. Jeżeli wynajmuję nawet mieszkanie czy tam pokój, to wiem, że mogę za miesiąc skończyć, spakować się i jechać do innego miasta, do innego kraju, nie wiem, na inny kontynent i to jest dla mnie jakiś taki spokój mi to przynosi. A jak wiem, że jestem już tu przywiązana na następne 50 lat, bo muszę spłacać kredyt, no to nie wyobrażam sobie czegoś takiego, to by mnie zabiło chyba. Interes prywatny musi być poddany interesom ogółu. Prawo jednostki nie ma nic wspólnego z korzyścią osobistą. To prawo, które zaspokaja mniejszość, skazując pozostałe masy społeczeństwa na nędzne życie, zasługuje na surowe ograniczenia. Powinno być wszędzie podporządkowane interesom wspólnoty tak, aby każda jednostka miała dostęp do podstawowych radości, dobrobytu domowego i piękna miasta.
Zaczęło się jakieś 5 lat temu. Jeździliśmy na budowę, mijając piękny blok z lat 60. tu w Poznaniu na ogrodach. I obok niego stały budynki takie socjalistyczne. I w pewnym momencie w ciągu roku zaczęły tam się pojawiać rusztowania, no i jak je zdejmowali, to po prostu był horror. Czyli te budynki socjalistyczne, bardzo fajne, zamieniano na takie kwadraty wymalowane na nich, właściwie dewastowano je. Tak to powoli się zbliżało do tego budynku, który był takim 7- czy 8-kondygnacyjną, ładną deską z lat 60., po prostu w najlepszym momencie zaprojektowaną dla modernizmu w Polsce. No i ja za którymś razem stwierdziłem, że no, za chwilę położę to rusztowanie na tym budynku, zdejmą i będziemy mieli to samo. Wszedłem tam, poszedłem do pana kierownika remontów i powiedziałem, że jestem architektem i zadałem mu pytanie, czy widzę, co się dzieje dookoła, czy mają już projekt termomodernizacji tego budynku. Nasz zawód też jest związany z dbałością o historię architektury. I myśmy się zainteresowali tamtymi budynkami, ponieważ nie mogliśmy patrzeć na to, jak się niszczy te okoliczne. No, nie jesteśmy tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, tak? Trzeba również popatrzeć na taką stronę etyczną tego zawodu. Zanim zacząłem projektować te budynki na Kleberga, to długo miałem okazję obserwować dostawiania różnych rzeczy do bloków, co bardzo dobrze na Pomorzanach w Szczecinie widać. Że nagle się okazuje, że do budynku z lat 60. ktoś dostawia, czy wręcz dokleja budynek, do którego na siłę próbuje nastawić jeszcze dach, dorobić jakieś balkoniki pseudobarokowe. To nawet nie są kontrasty, tak? Bo to jest po prostu dostawianie rzeczy dużo gorszych do rzeczy średnich i wychodzi z tego jakaś totalna pomyłka architektoniczna. To osiedle, na którym obudowałem, osiedle Samosiery, mimo wszystko przez tą strukturę taką typowo osiedlowo-blokową w jakiś sposób to nawiązywało troszeczkę do tych idei modernistycznych. To można było sobie z dużym takim przymrużeniem oka stwierdzić, że jest to jednak zaczątek jakiegoś takiej struktury miasta parku. I myśmy chcieli za tym pójść, ale też przyjąć, że to nie jest taki czysty, utopijny modernizm, bo te czasy się zmieniły. No to jest takie nasze dziedzictwo, tak? Wiele osób z zachodu na przykład przyjeżdża, wielu architektów, znajomych, tak? I oni pierwsze co, to chcą zobaczyć te bloki, bo u nich one albo nie osiągnęło takiego rozkwitu, albo zostały już dawno zburzone. Bloki, jeśli chodzi o ich trwałość materiałową, przetrwają jeszcze dość długo. Jeśli chodzi o chęć mieszkania w nich ludzi, sądzę, że mogą przetrwać bardzo długo. Jeśli chodzi o kwestie estetyczne, one jednak są wtórne. Największym zagrożeniem dla bloków i dla osiedli jest pieniądz. I teraz ciekawe, co będzie działo się w przyszłości. Bo obserwacja krajów zachodnich uczy, że w pewnym momencie kraj, który ma już pewną stabilizację gospodarczą, ma pewną stabilizację społeczną, staje się i ma wysokie pensje, staje się miejscem atrakcyjnym dla migrantów zagranicznych. I ja od pewnego czasu formułuję tezę, że te osiedla wielkopłytowe mogą stać się atrakcyjne właśnie dla migrantów zagranicznych. W 1989 roku mieszkanie stało się towarem i bardzo dobrze, bo po to upadał tamten system. Natomiast ono zostało całkowicie wyzwolone spod pewnych mechanizmów, które miałyby to utowarowienie złagodzić. To znaczy dzisiaj jak masz pieniądze, to mieszkasz, a jak nie masz pieniędzy, to sobie radź sam i nie ma właściwie żadnej możliwości rozwiązania tego problemu. I nie będzie moim zdaniem.
Każde pokolenie ma swoje ograniczenia. My je mamy, myślę, dokładnie w takiej samej ilości, natomiast mamy je w kompletnie innych miejscach poukrywane. U nas nie działa normatyw, to działa coś nawet znacznie silniejszego niż normatyw, czyli zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa, która mówi, że 85% społeczeństwa, które w ogóle jest w stanie dostać kredyt, jest w stanie dostać kredyt w takiej wysokości, jaka pozwala na zakup tych 38-42 metrów kwadratowych. I to jest tylko pierwszy przykład z brzegu. Szereg innych uwarunkowań również działa, takich, które te ręce wiążą. Rynku się nie da oszukać. Jeżeli deweloper nawet będzie chciał zrobić te mieszkania inne, to ich po prostu nie sprzeda, bo po tej drugiej stronie nie będzie ludzi, którzy są w stanie dostać kredyt na takie mieszkanie. Mieszkanie to jest pewne prawo, wpisane w prawach człowieka. Dziś nie ma innej siły, która by regulowała sprawy mieszkaniowe i budownictwa mieszkaniowego niż rynek w Polsce. I to jest gigantyczna porażka tego 25-lecia. Dzisiaj jest nadmiar podaży, a dlatego, że uznano, iż mieszkanie jest towarem, a wtedy nie było towarem, wtedy było dobrem człowieka. Architektura osiedli wielkopłytowych jest tylko i wyłącznie jednym z etapów poszukiwań czegoś, co można nazwać architekturą socjalną. Zawsze będzie istniał problem grup społecznych, których poziom możliwości ekonomicznych uniemożliwia realizowanie czy osiąganie wymarzonych z ich punktu widzenia mieszkań czy domów jednorodzinnych. Nie ma innego wyjścia, odejścia od budowania domów wielomieszkaniowych i wieloklatkowych. Nie ma wyjścia, tylko musi to być utrzymane w rygorach, które są zapisane w prawie budowlanym. Miasto to jest suma synergii i wartości dodanych poszczególnych mieszkańców. I tak samo jest z blokiem. Blok to jest takie małe miasto. W blokach, które znamy, mieszka pełen przekrój naszego społeczeństwa, niezależnie od wykształcenia, od dochodów. Wierzę, że ta wartość zostanie utrzymana, ponieważ jest to ogromna wartość. To przemieszanie jest ogromną wartością i powinniśmy bardzo o tę wartość dbać.